Siema, ja jestem Insekt. Jestem właścicielem chrzanowskiego Totem Studio, w którym się właśnie znajdujemy i należę do Quadron Wolfpack. No tutaj akurat sprawa będzie prosta z wyborem igieł, bo praktycznie do większości dziar, jakie robię, używam tych samych zestawów. Nie dzielę tego na kolory, cienie, małe, duże, zawsze robię tak samo. Mam na stole piątkę RL-kę, jeśli muszę coś zaznaczyć. Staram się unikać zaznaczenia w ogóle czegokolwiek, ale wiadomo, czasami gdzieś już tam transfer ucieka, to, no to trzeba sobie tam coś zaznaczyć, to wtedy piąteczka RL-ka. No i sama dziara to już zawsze tak samo. Piątka RS-ka, dziewiątka RS-ka, siódemka Soft Edge Magnum, 13 Soft Edge Magnum, 15 i 19 wszystko softy i wszystko na 0,35. Też właśnie tutaj nie zmieniam, czy to grey wash, czy kolory nie zmieniam, grubości igły tak samo. Wszystko używam właśnie 0,35. RL-ki jakby generalnie staram się unikać w ogóle, bo nie lubię zaznaczenia przy realistycznych pracach i moim zdaniem jednak to troszeczkę tam widać to zaznaczenie i jeśli mamy wszystko tak idealnie poodcinane tym nawet delikatnym konturkiem, to dla mnie troszeczkę już jakby traci ten efekt tego realizmu, jednak ta płynność znika, więc naprawdę staram się nie zaznaczać i jakby no nie używać tego zaznaczenia. Nawet jeśli muszę, to robię to naprawdę tak praktycznie z wodą i tym samym kolorem, gdzie tam będzie dana plama, żeby tego nie było widać w ogóle. A jeśli chodzi o resztę igiełek, no to jakby generalnie zaczynam sobie budować wszystko od plamy, więc używam powiedzmy tam siódemki z Sema, żeby sobie zbudować jakąś plamę, albo tam 15, w zależności od tego, co tam mam na wzorze. I później w drugą stronę idę do mniejszej igły, no i sobie jakby tą plamę tam wyrównuję, coś tam sobie ją zaczynam już budować, czy dodaję na niej już detal właśnie RS-kami. Generalnie w pracach bardzo dużo używam RS-ek, jakby najwięcej. Jeśli miałbym wybrać tylko jakieś tam powiedzmy dwie igły do dziarania, to pewnie to byłyby właśnie te dwie RS-ki, które wymieniłem, piątka i dziewiątka. I nią bym był w stanie dokładnie zrobić to samo, co tymi dużymi magnumami. Że jakby RS-ki tutaj rządzą. Zwłaszcza jeśli jest dużo detalów w pracy, to RS-ka to podstawa moim zdaniem. Dużo artystów tak jakby ma w ogóle na stole mega dużo igieł, albo używa, wiesz, ma w szufladzie, nie wiem, 30 różnych rodzajów igieł. Dla mnie to jest tak sobie robienie sobie troszkę jakby pod górkę, bo jakby jak z każdym narzędziem jakby jesteśmy tak jakby przyzwyczajeni do danego narzędzia, nie? I uczymy się danego narzędzia, nie? Jeśli my zmieniamy to narzędzie, załóżmy, nie wiem, używamy RS-ki, piątki, siódemki, to tak naprawdę między nimi nie ma w ogóle różnicy, praktycznie to są dwie igły, to na skórze praktycznie nie ma tej różnicy, no nie? Jakby skupianie się na, o tutaj muszę zmienić na piątkę, tu muszę zmienić, to nie ma sensu, lepiej wziąć tą piątkę i robić wszystko piątką i efekt będzie dokładnie taki sam, a w praktyce nawet będzie nam wygodniej, bo po prostu nie musimy myśleć o zmianie igły. I to samo jest z magnumami i tak dalej. Dlatego ja staram się rozrzucić te igły właśnie tam powiedzmy 5, 9, później z magnumów 7, 13, 15, 11, żeby mieć w miarę jakby, jeśli zmieniam igłę, to żebym czuł różnicę, że to jest inna igła, a nie, że zmieniam igłę, a tak naprawdę robię dokładnie to samo. I podobnie moim zdaniem jest z grubością samej igły. 0,35 pozwala mi zrobić gładkie cienie w grey washu, a tak samo pozwala mi zrobić solidny kolor. Nie ma tutaj praktycznie żadnej różnicy. Jeśli chodzi o kadridże quadronowe, najbardziej mi odpowiada to, że są
No wszystkie są bardzo dobre, jakby co nie wyjmiesz z pudełka, to się tym dobrze pracuje. Tam wiadomo, jak w sumie czasami w każdej firmie jest, że tam trzeba tą igłę troszeczkę tam dogiąć czy coś, a to wszystkie igły tak, wszystkie firmy tak mają. A tutaj właśnie podoba mi się to, że co nie wybiorę i co nie otworzę z pudełka, to mogę sobie tym pracować. Nie ma różnicy, czy to są RL-ki, czy RS-ki. Wszystko bardzo fajnie pracuje. Czasami się spotyka w innych firmach, że mają świetne RL-ki, które są naprawdę no, mega żylety, a weźmiemy dużego Magnuma i już jest tam z nim jakiś problem, że tam gdzieś tutaj nie za dużo trzyma farby w dziobie i tak dalej. A w igłach z Quadronu podoba mi się to, że co nie wezmę, to jest tak samo wysoki poziom cały czas.